Siemka, ja jestem Adacho i ostatnio po moim ponownym seansie Dragon Balla GT, po latach, nasiliły się komentarze tyczące się tego, żebym zajął się w końcu Bleachem. I ja myślę, że dzisiejszy film to jest dobre wyjście Wam naprzeciw. Też trochę wpisanie się w ten pomysł, który już jakiś czas temu został mi podsunięty przez użytkownika U15ki, żebym zrobił tier listę postaci z Bleacha. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Tak się składa, że mam trochę wiedzy na temat tego anime, znam trochę postaci. Tak? Jak to najpierw obejrzeć? Możesz się zająć swoimi rzeczami i się nie wpierdalać w moje kompetencje? No. Jeszcze jedno takie słowo i potrącę ci to z pensji. Do roboty. Potem się kurwa dziwią, dlaczego Maxa Kokłonko nie ma na filmach. Się nadaje do tarcia chrzanu. W Bleachu było dość sporo postaci. Nie wszystkie przypadły mi do gustu, ale dzisiaj postanowiłem wybrać 25, pokazać Wam moje top 25 postaci, które akurat zyskały moją największą sympatię. To nie jest tak, że wszystkich tych postaci, których nie umieszczę w rankingu, nie lubię, bo jest tego, jak widzicie, dość sporo, ale pokażę Wam te, które, tak jak powiedziałem, zyskały moją największą sympatię. I zaczynamy od postaci Leona, zamaskowanego Leona. To jest gość, który na początku wiecie, do kogo bym go porównał? Do Shina z Dragon Balla. Czyli gość, który na początku wprowadza pewną intrygę, jest nawet być może postrzegany przez niektórych jako antagonista. No, w przypadku Shina akurat było tak, że on nie był aż tak szczególnie groźny pod kątem wyglądu, prawda? Już bardziej Kibito był groźny. Leon, zwłaszcza po tym, jak jego maska przeszła w drugą formę, no to był ktoś, kto budził respekt. Ale potem, jak pokazał swojego Bankaja, mam wrażenie, że w ogóle spadła cała kurtyna, nie? Oni wszyscy powiedzieli, dobra, on po prostu udawał tylko po to, żeby Ichigo mógł dotrzeć do miasta Kurakara, prawda? Więc Leon okazał się postacią, mimo że dość epizodyczną, to taką, która trochę wprowadziła drobny plot twist, ale za to jego poświęcenie jestem w stanie go tutaj umieścić. No i też ma ciekawy design, prawda? Więc miejsce 25. Na miejscu 24 znajduje się Aizen. Aizen, chociaż nie, to jest jego ojciec. Ojciec Aizena. Oni są dość podobni, więc ja nie jestem aż takim dużym fanem, więc mi się to pomyliło. Nie wiemy na jego temat dużo. Powiem Wam, że to jest też dość zagadkowa postać, ale no jeśli chłop wychował tak ważną postać w historii w ogóle całego anime. Wiecie, do kogo bym go porównał? Do na przykład, jak się nazywał ojciec Killui? Był Zeno, to był dziadek, a ojciec Killui to był Silva. Anderson Silva. Właśnie. Często to jest wątek pomijany. Dzieci, chociażby w tym przypadku Aizen, to są postacie, które jesteśmy w stanie docenić, które lubimy, ale często zapominamy o tym, że oni tak naprawdę to wszystko wynieśli od swoich rodziców. Wiadomo, że to nie jest tak, że dziecko jest kopią swojego ojca albo matki, ale dużo wynoszą z dzieciństwa. Aizen miał dobre dzieciństwo, więc uważam, że ukłon w stronę ojca Aizena, czyli Andrzeja, bardzo się tutaj należy. Dlatego miejsce 24. Na miejscu 23 zastanawiam się między dwoma postaciami. Zastanawiam się między Kapitanem Ameryką Południową a All Mightem. Ale biorąc pod uwagę, że nie jestem do końca fanem takich superbohaterskich klimatów, to chyba zrobię tak, że na miejscu 23 będzie All Might, na miejscu 22 będzie Kapitan Ameryka Południowa. To jest gość, mówię tutaj o All Mightie, który zaraża pozytywną energią, natomiast wydaje mi się, że gdybym był trochę młodszym widzem, to byłbym w stanie to docenić bardziej. To jest trochę odwrotna sytuacja jak na przykład z Herkulesem z Dragon Balla. Gość na początku, jak byłem młodszym widzem i trochę bardziej chętnym na oglądanie akcji, to mnie irytował, bo nie byłem w stanie do końca docenić tych aspektów humorystycznych, ale potem z czasem, jak już trochę się z tym obyłem, to ta postać zaczęła do mnie momentami przemawiać. W przypadku tego typa mam wrażenie, że jest na odwrót, że to jest trochę postać skierowana do młodszej widowni, taka inspirująca, prawda? Zasiewająca taką myśl, że wszystko będzie dobrze. Trochę ta naiwne podejście pozytywne to jest coś, co mam wrażenie, że może się podobać, ale tak jak mówię, z biegiem czasu jest to gość, który trochę stracił w moich oczach. Gdybym ten ranking układał, nie wiem, 3 lata temu, to może by się nawet znalazł w top 15. Natomiast Kapitan Ameryka Południowa
gość, który na pewno jest bardzo honorowym człowiekiem. To poparzenie, którego doznał w dzieciństwie, dlatego nosi maskę, prawda? To jest też jedno z najsmutniejszych backstory, prawda? No bo on akurat w przeciwieństwie do Aizena miał dość smutne dzieciństwo, kiedy tam wrzątek mu się wylał na twarz, przez to musiał się wyprowadzić z domu, musiał zmienić szkołę. Musiał tak naprawdę jakby zmienić znajomych, przez to, że wszyscy się z niego śmiali, że wyglądał jak Kabano Starczyńskiego. No i ta maska, potem rudy wąs, to też się okazało, jak na domiar wszystkiego jeszcze był rudy, więc to też nie pomagało. Ale wiecie, co mi się podoba? Że gość trochę przypomina mi mnie. O, być może to jest trochę buńczuczne z mojej strony, ale gość przypomina mi trochę mnie, bo dużo osób być może nadal się śmieje, jakby podśmiechuje z tego, ale to jest takie pozytywne podśmiechiwanie się z tego, że jestem łysy, ale ja w młodym wieku, jeszcze tam w liceum, jak powiedzmy zaczynały mi wypadać włosy, to trochę chciałem to zahamować, w sensie trochę z tym walczyłem, ale potem totalnie odpuściłem, w sensie pozwoliłem naturze działać, czekajcie, bo zrobiło się trochę ciemno, zaakceptowałem los, pozwoliłem naturze działać i wiecie, no grupa na Facebooku nazywa się Zakola Adacha, więc przekułem może nie wadę swoją, ale taki element, który mógłby budzić jakiś kompleks w zaletę. Być może nawet w znak charakterystyczny. W przypadku Kapitana Ameryki Południowej to jest gość, który zaakceptował to, co los mu zrządził, więc to podejście na pewno jest godne pochwały, dlatego miejsce 22. Na miejscu 21 być może to będzie dla Was kontrowersyjne, bo raczej byłem fanem w młodości, ze względu na mojego kolegę z podstawówki. To był gość, który bardzo lubił Liverpool. Więc być może umieszczenie Erika Cantony na miejscu 21 jest dla Was zaskoczeniem, ale doceniam jego dorobek. Może się mało odzywał trochę, ale to też jest trochę siła tej postaci, prawda? Że mimo tego, że nie odzywał się dużo, to swoimi czynami przemawiał. I to jest coś, co jestem w stanie docenić. Często jest tak, że postać, chociażby tutaj właśnie jak All Might, prawda? To są postacie, które w pewnym sensie są takimi trenerami personalnymi. W przypadku Erika Cantony było zupełnie inaczej. On był cichy, ale działał, więc zupełnie jakby inna półka, inny rodzaj postaci. Mimo wszystko uważam, że postać w pewnym sensie traci trochę na głębi, jeśli nie wykorzystuje zdolności werbalnych. I tak w przypadku Erika było, także tylko miejsce 21, ale doceniam tę postać, to i tak jest wysoko w tym rankingu, no bo zobaczcie, ile tego jest, prawda? Przechodzimy do top 20 i tutaj jest postać, która kojarzy mi się z latami dzieciństwa, ze względu na to, że mój kumpel, powiem wam taką anegdotkę, na obozie siatkarskim w Divisionie byłem jedyną osobą, która miała PSP. To była konsola, którą kiedyś dostałem dawno temu, chyba w 2011, bo pierwszą grą, którą jaką miałem, to była FIFA 11 na PSP. Miałem wtedy PSP, obóz był w 2012 i mój kumpel, taki Mateusz, on bardzo często pożyczał ode mnie to PSP i grał w Tekena, bo miałem Tekena Dark Resurrection, to jest chyba 5. część Tekena i on tak napierniczał Ravenem, że wbił mi dosłownie na nim prawie najwyższy poziom, jeśli chodzi o arcade game, czyli tam, gdzie się wbija, powiedzmy, takie rankedy, prawda? Gość był naprawdę niesamowity i ja potem się zacząłem zagłębiać trochę jakby w historię Ravena, w jego dzieciństwo, w jego motywy. Zaimponowała mi ta postać. Natomiast uważam, że w Bleachu 2 zrobił lepszą robotę, a tutaj, tak jak doskonale wiecie, oceniamy tylko postacie z Bleacha 1, także, znaczy z pierwszej serii Bleacha. Także Raven, myślę, że gdybym miał brać pod uwagę całego Bleacha, a ten Bleach jeszcze trwa, prawda, to mógłby znaleźć się wyżej, ale to dopiero jak ta seria się skończy, to będziemy mogli powiedzieć, czy jakby poziom urósł, czy zmalał. Postać kontrowersyjna, natomiast to może się niektórym nie spodobać, ale Jonathan Senyszyn trafia do mnie na 19 miejsce. To jest gość, który zakończył pewną erę. I to, co on zrobił, to jak nie chcę użyć tego słowa na Z, bo YouTube pewnie je, albo okej, powiem, ale je wypikam. Jak on zabił Joannę Senyszyn, wydawało się, że to jest wręcz niemożliwe. Wydawało się, że to jest wręcz jakby zabić Marylę Rodowicz, że śmierć po prostu się tych osób nie tyka. Jonathan Senyszyn, oprócz tego, że przejął jej tron, przejął jej Czerwone Korale, to zakończył, powiedzmy, tę epokę, w której stara myśl jakby przecieka gdzieś tam do mainstreamu, że młodzi ludzie, zamiast kształtować, powiedzmy, własne spojrzenie na świat, są zatruwani przez takich Palpatinów, prawda, z Gwiezdnych Wojen. Starzy siedzą od lat, po prostu rządzą tym całym kurwidołkiem i Jonathan Senyszyn, jako syn, prawda, syn Joanny,
postanowił ukrócić to wszystko. To się wiązało z kontrowersyjną decyzją, prawda? I bardzo trudną dla niego, ale podjął ją dla lepszego, dla dobra ogółu, więc wielkie poświęcenie. Miejsce numer 19. Miejsce 18. Kapitan, gdzie on jest? Tutaj. Kapitan Mark z wioski Jigoku. To jest taka postać, która kojarzy mi się trochę z tym typkiem, jak on się nazywał, ten taki kwiatowy, ten w One Piece, który był obok Labuna, który był doktorem Łajby Gold Rogera, prawda? To jest taka postać, która wiemy, że ma przeszłość, wiemy, że jest silna, wiemy, że jest honorowa. Dużej roli w teraźniejszości za bardzo nie ma, ale Silver z One Piece, to jest dobre porównanie. Silver Rayleigh, prawda? Gość, który jakby widzimy go bardzo rzadko, wiemy mimo wszystko, że inni wojownicy darzą go szacunkiem. No i też w przypadku akurat Majora Jigoku, on zasłynął tym uratowaniem wioski, nie? Jak armia Zankapu to podążała w stronę jego wioski, prawda? On jakby wziął obronę na swoje barki, poprowadził tamto wojsko, więc też bardzo honorowa postać. Ogólnie dużo tutaj takich jest, które mam wrażenie, że Bleach jest takim anime, gdzie jest dużo postaci, gdzie dużo mamy takiego poświęcenia, honoru i tak dalej. To też się wpisuje w ten kodeks, prawda, mieczników, no nie? Bo oni tam mieczami walczą dużo, więc to taki kodeks samuraja można byłoby nawet powiedzieć. Bardzo dobre anime dla osób, które lubią średniowieczną Japonię. Akurat to polecam, więc w młodości lubiłem Samuraja Jacka na Cartoon Network oglądać, więc po tym jak zobaczyłem, że Bleach jakby podąża w podobnych klimatach, że ma podobieństwa, to byłem bardzo zadowolony. Także Major na miejscu 219, 18. Kolejne miejsce, być może trochę nisko, bo wiem, że część z Was lubi tę postać, natomiast Romper trafia na miejsce 17. Postać gagowa, akurat tutaj nie wiem dlaczego taki obrazek wybrali, jak on jest smutny. Postać gagowa, on jest takim dobrym duszkiem tego anime. Czasami się pojawia i jest w stanie rozładować historię i to też jest coś, co moim zdaniem jest potrzebne. Natomiast on to robi w tak subtelny sposób, że nie robi z siebie głupka. To jest taki typ człowieka, który jak opowie żart, to wszyscy się z niego śmieją. Znaczy nie z niego, z tej osoby, tylko z tego żartu. To jest taki gość, który potrafi w sposób inteligentny rozładować atmosferę, jednocześnie nie robiąc z siebie klauna, prawda? Chociaż trochę tak się ubiera na co dzień, ale umówmy się, że to nie jest akurat najdziwniejszy ubiór. No spójrzmy chociażby na Leona. Przechodząc do Leona, w zasadzie do postaci na 20 miejscu, prawda? Miejsce 16 jest zarezerwowane dla kogoś, kto jest akurat bardzo ściśle związany z Leonem, czyli jego... Gdzie on jest? Tutaj. Jego starszy, no z tego co widać, mniej honorowy brat, ogólnie mniej pozytywna postać. Natomiast to, jakiego ten skurwol ma Bankaja, to jest wręcz niesamowite. To jest być może niepopularna opinia, ale Dark Leon ma jednego z najlepszych bankajów w całym Bleachu. Naprawdę, gość jest niesamowity. To jak on robi te czerwone kurwa płomienie, mam wrażenie, że tylko Aizen ze swoim bankajem jest w stanie to przebić. Zresztą o Aizenie też jeszcze będziemy mówić, no bo jeśli się domyślacie, że jeśli jego ojciec jest na miejscu 24, no to Aizen będzie znacznie wyżej. Tak czy siak, zanim Aizen, już wam trochę zaspoilerowałem, Siergiej. On, wiecie kogo mi przypomina? To jest taki bleachowy gotoch. Jak ktoś oglądał Huntera, to będzie wiedział, o kim mówię. Tam takim lokajem rodziny Zoldyków był gotoch. Gość, który napierniczał monetami. Siergiej, mam wrażenie, że to jest dosłownie druga strona tej samej monety. Bo gotoch był dość honorowy. Siergiej mam wrażenie, że on jest w stanie posunąć się do pewnego oszustwa, posunąć się do pewnej decyzji, która być może nie jest fair w takim kodeksie Budo, prawda, że walka 1 na 1, jeżeli się walczymy bez broni, to walczymy bez broni. On byłby w stanie te zasady nagiąć, oszukać przeciwnika, żeby tylko ochronić Ukitakę, prawda, rodzinę Ukitakę, której służy. On miał niektóre fajne sceny, jak na przykład z tymi rewolwerami napierniczał, mam wrażenie, że to było też dość niespotykane, prawda, mało osób w ten sposób walczy w tym anime, no bo tak jak mówię, tutaj dużo osób walczy za pomocą miecza, a to też się wpisuje w tę zasadę, że on jakby wykonuje swoją robotę. Nieważne w jaki sposób ale mają wykonać, więc Siergiej, miejsce 15, naprawdę bardzo solidna postać, gość, który stoi przy swoich zadaniach i jest praktycznie nie do zgięcia. Miejsce które? Miejsce 14. Gość, który... mam wrażenie, że robią sobie trochę ludzie z niego żarty, bo to jest taki idealista, ale na miejscu 14 ląduje Kaien Shiba.
Gdzie on jest? Tutaj mi upadłeś, chłopaku. Najbardziej wzruszająca scena to kiedy walczył ze swoim mistrzem Yokochinim. No i wiadomo, Yokochini jest już trochę starszy, więc to była też podobna sytuacja chociażby do, nie wiem, walki Roshiego z Tenshinhanem. Wiadomo, że Tenshinhan nie był uczniem Roshiego. Roshi w tamtym momencie zszedł ze sceny, bo stwierdził, że nowe pokolenie po prostu go prześcignęło. W tym przypadku też Yokochini musiał uznać wyższość Kayena, ale ta scena, w której Kayen darował mu życie, to jest jedna z najbardziej wzruszających scen. Potem, jak się okazało, był gejem. No, to było kontrowersyjne, ale Tito myślę, że jeszcze nie jedną rzeczą nas zaskoczy. Zbliżamy się do pierwszej dziesiątki, ale zanim to jeszcze jest Aizen Black. Saga Aizena Blacka była dość kontrowersyjna. Mam wrażenie, że jakby twórcy mieli fajny pomysł na antagonistę, ale nie do końca wiedzieli, w jaki sposób chcą do tego dojść. Sposób pojawienia się Aizena Blacka, to z tym przywoływaniem, prawda, z tym kręgiem, to było trochę na siłę, no ale jeśli naprawdę pan Kuba będzie w ten sposób, pan Tite Kuba, prawda, Tito Kuba, Tite Kubo, Tita Kuba, Titi. A propos Titi, to następne miejsce to jest tutaj, też nie muszę tłumaczyć, także Aizen Black, jak to mówią, bez dobrego antagonisty nie ma dobrej sagi, także nie muszę tego tłumaczyć. Także tak, na miejscu 13 Aizen Black, na miejscu 11 Titi, no i na miejscu jak w zasadzie pierwsza kobieta, prawda, tutaj w tym rankingu. Myśleliście, że nie będzie żadnych kobiet, oczywiście, że jest. Na miejscu 11 być może lekkie nawiązanie do Ravena, ale Eddie Gordo. Gość jest mistrzem capoeiry i to też jest coś, co się wyróżnia na tle innych postaci. On ani razu nie walczył za pomocą broni. W kontekście całego anime, gdzie dużo osób walczy za pomocą miecza, uważam, że to jest rzecz godna podziwu. Jego styl walki jest niesamowity i też taki zabawny design, prawda? To jest coś, co często sprawia, że my patrzymy dość pobłażliwie albo z pewnym dystansem na postacie, ale Eddie pasowałby do One Piece'a. Dosłownie, ze względu na to, nie? Tam są postacie, które na pierwszy rzut oka wyglądają komicznie, a potem poznajemy ich przeszłość, albo one zaczynają walczyć i zyskujemy do nich większy szacunek. Miejsce 10. Otwieramy największą dziesiątkę. Mój drugi ulubiony Shinigami. Domyślacie się, kto jest pierwszym, czyli Ban. Gość jest niepodrabialny. Gość jest po prostu takim luzakiem, że to się w pale nie mieści. Była taka postać, już nie pamiętam kto to był, z jakiegoś anime, że jej się cały... Ten z One Piece w sadze Punk Hazard, prawda? Był ten gość, któremu się do mordy cały czas przyczepiało. No, dlatego jawne nawiązanie tutaj do Bana, prawda? On jest tak naprawdę protoplastą tego pomysłu. Czasem jest tak, że naprawdę, i to jest coś, powiedzmy, z czego nie jestem dumny, głupio się przyznać, ale że antagoniście się kibicuje bardziej niż protagoniście, że protagonista, mimo tego, że jakby reprezentuje strony dobra, to walczy z postacią tak ciekawą, no jak w przypadku tutaj właśnie Bana, że trudno jest wybrać stronę. Miałem tak na przykład w Hunterze, jak Hisoka walczył z Gonem, prawda? Nie wiedziałem, komu kibicować, ale mówię tutaj konkretnie o walce Bana z Ich Wachem, kiedy ten użył techniki Auf Wiedersehen, ale Ban wtedy skontrował to ze swoim skostnieniem. To był jeden z najlepiej zanimowanych momentów w ogóle w Bleachu. No ale przechodząc właśnie do Ich Wacha, gdzie on jest? Tutaj. Ja mam słabość do takich starych postaci, nie? Dosłownie gość jest takim mistrzem, też jest trochę elementu humorystycznego w tym, ale mam wrażenie, że takie stare postacie pokroju właśnie Ich Wacha, Netero, Roshiego, to są jedne z najsilniejszych, albo nie wiem, Garpa na przykład, dajmy na to z One Piece. To są tak silne zawsze pozycje, nie wiem, zawsze łatwiej mi wzbudzić w sobie sympatię albo jakieś współczucie na przykład do postaci starszych i do zwierząt. To jest chyba taki naturalny proces, prawda? Także dużo tutaj chyba tłumaczyć nie muszę. To jest jedna z najlepszych postaci pod kątem designu. Gdybym miał układać te postacie na bazie designu, a nie na bazie mojej sympatii, to byłoby top 3. Yoshimitsu. Gość jest niesamowity. On się tak dobrze odnajduje w tym anime. Przecież ta walka mieczem, on w ogóle ma wygląd jak średniowieczny samuraj. Ta jego zbroja, prawda? Styl walki. Jakiś pijany mistrz czasem. Naprawdę to jest jedna z postaci, którą umieszczam tutaj, do której sympatię mam, głównie ze względu na wygląd i styl walki, nie? Tak naprawdę on by mógł przegrywać, on mógłby się pojawiać, nie wiem, raz na 3 sagi
a i tak bym go kochał, więc to tylko świadczy o tym, jak dobrze pan Tite zaprojektował tę postać. No i mówię, to się idealnie wpisuje w klimat całej serii, także miejsce 10, 9, 8 dla Yoshimitsu. Będąc w podobnych klimatach, bo tak naprawdę mówimy tutaj dalej o jednym uniwersum, gość, którym akurat grałem najwięcej na PSP, prawda? Lee Shaolan. Nie muszę wam wspominać, jaka jest moja ulubiona kombinacja. To jest gość, z którym mam naprawdę długą historię, czyli przyszywane dziecko Heihachi Mishimy. Najlepsza saga to jest turniej Żelaznej Pięści, kiedy Lee Shaolan w finale spotkał się właśnie ze swoim przyszywanym ojcem. Zresztą podobna sytuacja co z Jonathanem Senyshin, prawda? Też musiał jakby przełknąć tę swoją dumę, walczyć z osobą, której zawdzięczał tak naprawdę życie, no ale przy pomocy tych swoich kombinacji, tych kopnięć, też jeden z najlepszych momentów. No ale wiecie, potem przyszły te bankaje i kurwa, te wszystkie reishi, kurwa, jakieś absorpcje i normalne sztuki walki potem zeszły na drugi plan. Dlatego też Lee Shaolan to jest dla mnie taki ukłon w stronę przeszłości i tego, na czym Bleach polegał na samym początku. Prawie się załapał do top 5, ale mam wrażenie, że zabrakło mu trochę epickich momentów. Mimo wszystko, gdybym miał wybrać sobie przyjaciela takiego do realnego życia z całej tej listy tutaj, to byłby to Yashahuta Sago. On jest po prostu do rany przyłóż. To jest taki Krillin, powiedzmy, że z Bleacha, prawda? Gość nigdy nie patrzy na siebie, zawsze jest chętny do pracy. Ma ten element humorystyczny, że ta postać zawsze gdzieś tam obrywa, prawda? Gdzieś tu dostanie kamieniem w głowę, gdzieś tu się przewróci, gdzieś tu go przeciwnik wypchnie, ale on zawsze przeżywa. I to jest akurat taki aspekt Bleacha, który bardzo lubię, bo szkoda by mi było, gdyby ta postać zmarła. Wiadomo, że Ichigo mógłby go wskrzesić, natomiast to byłoby trochę naciągane, gdyby Sado tutaj za każdym razem był zabijany, a on jest takim trochę na początku workiem na ziemniaki zawsze w tych sagach. Mimo wszystko nigdy się nie łamie, zawsze uśmiech na twarzy, więc takie postacie najbardziej chyba lubię w ogóle ze wszystkich w anime. Na miejscu 5 znajduje się, uwaga, być może to będzie dla was kolejne zaskoczenie, ale ostrzegałem, że ta tier lista będzie kontrowersyjna. Tier Haribel. Bliźniaczo podobny do Aizena. Dużo osób zakładało, że to jest rodzina, natomiast oni po prostu mieli ojców, którzy znali się z roboty. Tier Haribel, czyli trzeci komando z hiszpańskiej grupy Inkwizycji w walce z połączonymi siłami Ichigo Kurosakiego i Yoshimitsu. Mimo tego, że Ichigo miał ze swoją armią przewagę liczebną, no to jak się okazało, że gość ma odpowiedź na Bankai Ichigo i wypuścił swoją korridę, ja nie sądziłem, że gość jeszcze wtedy będzie miał coś do powiedzenia. To był tak dobry plot twist, że zyskał w jednym momencie całą moją sympatię. Dosłownie mam nadzieję, że gość kiedyś powróci. Wiadomo, został pokonany i trudno byłoby jakkolwiek to zrobić, ale nawet jakiś spin-off, nie? Żeby pokazać jego dzieciństwo, bo tak naprawdę wiedzieliśmy tylko tę drobną rzecz na temat jego rodziny, jego ojca i tak dalej, ale chciałbym zobaczyć jego młodość, jego trening, prawda? To jak opanowywał tę korridę, a nie zobaczyliśmy go tak naprawdę już w samej kinówce i zdecydowanie miał za mało czasu antenowego, ale uważam, że ten czas antenowy wykorzystał zajebiście. Także miejsce numer 5 właśnie tier Haribel. Miejsce 4, przewodniczący trzeciej dywizji Soul Society, czyli Toshiro Hitsugaya. Gość, którego honor to jest drugie słowo, jego Zenkai, jego Honkai i jego Bankai w połączeniu w ostatnim odcinku sagi Lasu Kurosaki. Ja pierdolę, to jest chyba najlepsze zakończenie sagi w ogóle jakiekolwiek pamiętam, nie tylko z Bleacha, ale z anime. Nawiązanie do więzów rodzinnych, pogodzenie się z przeszłością, połączenie swojej mocy matki zmarłej i mocy ojca alkoholika. W tym momencie Hitsugaya tak mi zaimponował, że to jest idealny przykład postaci, który pokazuje też jakąś przemianę, który jest w stanie też pogodzić się z przeszłością, który jest w stanie zaakceptować, zresztą Kapitan Ameryka Południowa to jest idealny przykład, tylko że on był bardziej postacią epizodyczną i nie miał aż tak epickich momentów. Natomiast ta lekcja w połączeniu z tym epickim momentem, zresztą animacja, to nie muszę wam o tym nawet wspominać, to jest też coś, co tutaj Hitsugaya daje, no wywindowało na 4. miejsce. Także, wielka trójka, możecie się zdziwić, ale na miejscu 3 ląduje Ichigo. Ichigo z Bleacha. Ichigo z Bleacha jest postacią, której przedstawiać wam nie muszę. Jego technika 9 ogonów jest praktycznie tak kultowa jak Kamehameha Goku czy Gomu Gomu no cokolwiek, prawda? Albo Giry Luffy'ego. Może to jest trochę niesprawiedliwe, ale w mandze mam wrażenie, że ta jego pierwsza przemiana
jest trochę mało klimatyczna. W sensie anime wycisnęło z tamtego momentu naprawdę 110% potencjału. Nie wiem, być może Tite nie do końca się czuł na siłach, ale tamta scena pierwszej transformacji Bleachigo, Ichigo z Bleacha właśnie w Bleachigo, nie wiem, z dziwnej perspektywy to było rysowane. Mam wrażenie, że to się stało tak po prostu szybko. Wiadomo, że to było budowane, ale anime na pewno zrobiło lepszą robotę, więc to nie jest tak, że to jest moment przehypowany, zdecydowanie nie. Jednak to jest coś, co we mnie siedzi i to jest taka drobna rzecz, której chyba nie jestem w stanie wyrzucić. Mimo wszystko, miejsce trzecie, no umówmy się, że to jest absolutny top. Także, na miejscu drugim, to będzie dopiero kontrowersja, ale znajduje się on. Janal. Janal jest przykładem postaci, której na początku nie lubiłem, bo wydawała mi się za bardzo ekstrawagancka, ale z biegiem czasu, idealny przykład, Franky, prawda? Franky z One Piece, to też był gość, którego na początku trochę nie lubiłem, bo mnie trochę irytował, po prostu mam wrażenie, że anime, w ogóle seria robiła z niego takiego nieporadnego antagonistę, który też za bardzo nie ma honoru. Natomiast w przypadku Janala, u niego ten honor zawsze był, tylko zobaczcie na niego. On wygląda jakby, nie wiem, wyszedł z pralki, jakby nie wiedział jak korzystać z pralki i razem z ubraniami wszedł do pralki, włączył wirowanie na 1200 obrotów i wyszedł potem taki. No, ten design jest dość kontrowersyjny, ale jak się pozna Janala bardziej, to się dopiero jest w stanie go polubić. Miał wiele dobrych momentów, zwłaszcza poświęcenie za Hinakę. Trochę bolało mnie w tamtym momencie to, że Tite nie był w stanie Janala zabić, bo tamten moment trochę stracił przez to, że Janal to przeżył, prawda? No ale to nie jest tak jak w Dragon Ballu, że można kogoś wskrzesić od tak, no chyba, że jest się Ichigo. Miejsce pierwsze. Przepraszam, że to robię, ale Leon Junior. Kurwa, to jest sytuacja dosłownie jak z Chopperem. Nie jestem w stanie racjonalnie wytłumaczyć wam, dlaczego ta postać jest moją ulubioną postacią w Bleachu. Tak jak wam mówiłem wcześniej, starzy ludzie i zwierzęta. To jest coś, co zawsze mnie kupuje. Starzy ludzie już byli. Leon Junior, oprócz tego, że jest uroczy, oprócz tego, że dodaje takiego rozładowania, to też on nie miał dobrego dzieciństwa. Przecież zobaczcie, Dark Leon. Leon, który jest na 25. miejscu. Jego rodzice, jak widzicie, to były kawały skurwysynów. A chłop wyrósł, no jeszcze nie wyrósł do końca, no nie, bo to zapowiedziane jest dopiero w ostatniej sadze Bleacha 2, że będzie timeskip. Wyrósł naprawdę na porządnego gościa. Ja próbuję jakby dać wam pewne argumenty, które pewnie do was nie będą przemawiać, ze względu na to, że no, były świetne momenty, prawda? Były świetne momenty w przypadku wielu postaci, które na pewno budziły ten przysłowiowy hype. W przypadku Leona Juniora jest to raczej całokształt i jest to pewien rodzaj emocji, który się we mnie budzi. Zresztą to jest ranking mojej sympatii. Także, tak wygląda ten ranking. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli chodzi o Bleacha, obejrzę go w swoim czasie, dobra? No. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało. Suba, żeby niczego nie przegapić i widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Diana.